Czy istnieje suplement, który może pomóc Ci w depresji i ADHD? Czy jest bezpieczny i czy może zastąpić leki? O tym w dzisiejszym odcinku. Cześć, ja jestem Wojciech i na co dzień pracuję z kobietami, które zmagają się ze swoją relacją z jedzeniem i mają ADHD. I dzisiaj porozmawiamy o szafranie. Takiej śmiesznej roślince, która jest najdroższą przyprawą na świecie, bo ma całkiem ciekawe właściwości i zobaczymy, jaki może mieć wpływ na Ciebie, na aspekty depresji i ADHD. Więc zostaw łapę w górę i lecimy z tematem. Ok, to co jest takiego niezwykłego w szafranie, że w ogóle o nim rozmawiamy i o potencjalnym wpływie na różne aspekty naszego funkcjonowania? To są 3 składniki aktywne. Krocyna i safranal. To one mogą mieć wpływ na serotoninę i dopaminę w naszym codziennym funkcjonowaniu. Co może mieć wpływ właśnie na aspekty depresji i poprawę uwagi, koncentracji w kontekście ADHD. I skupmy się na początku na aspekcie depresji, bo ta suplementacja była porównywana oczywiście do leków SSRI. Jeśli chodzi o dawki, które najczęściej były testowane, to jest 30 mg. I one były podawane albo w jednej dawce, albo w 2 dawkach w ciągu doby. Jeśli chodzi o taki długoterminowy efekt, no bo ta suplementacja trwała 2, 4, 6 tygodni, ale generalnie to nie była dawka czy działanie takie instant, gdzie bierzesz sobie tapsa i wszystko nagle jest lepsze, tylko faktycznie to była suplementacja długoterminowa, znaczy w pewnych granicach długoterminowa. To generowała bardzo podobne efekty do leków. I co więcej, akurat w kontekście tej depresji, i tutaj będziemy się raczej skupiać i skłaniać ku temu, że to były te wcześniejsze etapy depresji, tak? Tej lekkiej to może nie jest najlepsze słowo, ale nie ciężkich stanów depresyjnych, tak? Gdzie też te leki są zupełnie inne, stosowane są silniejsze, jest większy, no, kumasz. Ale generalnie ta skuteczność leczenia szafranem była całkiem niezła, bo jeśli ją porównujemy do leków i ona działa w sumie bardzo podobnie, no to możemy powiedzieć, że to jest naprawdę niezły wynik. To co bardzo ważne w kontekście tego, co będziemy rozmawiać dzisiaj i odnośnie depresji, i odnośnie ADHD. Nie chodzi tutaj o to, żebyś Ty nie brała leków i brała tylko szafran i było fantastycznie, tylko o potencjalne rzeczy, które mogą Ci pomóc, o to, żeby też o pewne rzeczy może zapytać swojego lekarza prowadzącego, psychiatra, o to, żeby zobaczyć, czy nie da się wspomóc innymi rzeczami niż tylko lekami, albo żeby dopomóc to leczenie farmakologiczne w pewnych obszarach. Bo jeśli chodzi o szafran, to tutaj też są ciekawe aspekty, jeśli chodzi właśnie o branie leków ADHD, o czym zaraz. Bo też jeśli chodzi o same w sobie suplementy, no to zawsze pojawia się problem, w sumie kilka problemów, o to, jak te suplementy wyglądają, czy one są zanieczyszczone, czy nie są zanieczyszczone, z jakiego źródła są, bo no w Polsce nie mamy dobrej kontroli suplementów, więc nie do końca wiemy, co w nich jest. Możemy tylko ufać producentowi na zasadzie, powiedział, że tak jest, to prawdopodobnie tak jest. Ale generalnie no, nie ma totalnie bezpiecznych suplementów. Niektóre gdzieś tam mogą mieć konkretne certyfikaty i faktycznie wtedy daje nam to pewnego rodzaju bezpieczeństwo, ale co do zasady to nie jest tak, że możemy być w 100% pewni, no bo tutaj nie ma konkretnych zasad wprowadzenia suplementu na rynek. Komu możesz sobie wrzucić cokolwiek, a zanim to sprawdzą, to świat i ludzie. Też pojawia się cały ten problem ze standaryzacją konkretnych produktów, bo nie wszystkie produkty są standaryzowane w odpowiedni sposób, nie wszystkie mają w ogóle podane, jakie te składniki czynne w środku szafranu gdzieś tam są i w jakich ilościach, więc to też jest dodatkowy problem, który się pojawia w takiej codziennej suplementacji i brania w ogóle szafranu. Innym oczywiście problemem jest to, że może wchodzić to w interakcję z innymi lekami, w różny sposób, który też nie został przebadany w 100%. Nie mamy pewności, w jakich lekach i w jakich interakcjach one się ze sobą łączą, na ile mogą wzmocnić pewnego rodzaju leki, czy działanie tych leków, co może dać też objawy niepożądane. Dlatego w tych aspektach na pewno trzeba uważać i nie brać na zasadzie, dobra, bierzemy, lecimy i będzie super, tylko gdzieś tam pod rozwagę sobie brać różne rzeczy. Co do zasady, sam w sobie szafran, ta suplementacja szafranem jest w miarę dobrze tolerowana. Znaczy, zdarzają się pewnego rodzaju problemy, takie jak problemy żołądkowe, gdzieś tam bóle głowy, albo uczulenie na szafran, który też może wystąpić,
Ale co do zasady to nie jest tak, że to jest suplement, z którym bardzo trzeba uważać, jeśli chodzi o takie objawy fizyczne. Dobra, to przechodząc do segmentu ADHD, bo to się wydaje ciekawsze, przynajmniej dla mnie, jeśli chodzi o działanie. Znaczy, oczywiście też ten aspekt depresji jest istotny, no bo bardzo często te różne inne problemy pojawiają się razem z ADHD, tak jak właśnie depresja, stany lękowe, zaburzenia lękowe, gdzieś tam te rzeczy się łączą, też szafran może mieć wpływ na ten aspekt lękowy, zwłaszcza jeśli chodzi o sen, ale no generalnie te rzeczy się łączą, więc oczywiście to jest istotne, bo jeszcze jak mamy jeden suplement, który potrafi zadziałać na obie te grupy, oba te aspekty, to jest jeszcze fajniej, ale generalnie skupmy się na ADHD. Oczywiście, badań nie ma dużo. Znaczy, to nie rozmawiamy o badaniach w setkach czy dziesiątkach, tylko rozmawiamy o badaniach w ilości 3, 4, 5. Oczywiście większa grupa tych badań jest skupiona na dzieciach, no bo to jest ta grupa częściej badana na zasadzie tego, że no, w pewien sposób w niektórych krajach, w Polsce między innymi, ADHD czy spektrum autyzmu trochę istnieje tylko do fazy dziecięcej, później to jest, nie wiem, ludzie się leczą po prostu po drodze gdzieś. Tak samo jak chcemy zdiagnozować sobie spektrum autyzmu, będąc osobą dorosłą, to potrzebujemy skierowanie na to do placówki dziecięcej. Więc no, nie ma w ogóle segmentu takich dorosłych w fazie leczenia, gdzieś tam nie uznaje się tego, tak mam wrażenie publicznie, dzieci spoko, dorośli nie istnieją. Więc podobnie jest z badaniami, większa uwaga jest przynajmniej na ten moment na dzieciach, co niekoniecznie musi się w 100% przekładać na dorosłych, ale no, daje nam pewnego rodzaju kontekst i pogląd. Dobra, i skupmy się na najważniejszych rzeczach. Po pierwsze, suplementacja szafranem w kontekście dzieci, które na przykład źle tolerowały metylofenidat, dawała bardzo podobne efekty właśnie do tego leku. Ta suplementacja szafranem też odnosi się w sumie do podobnej dawki, jeśli chodzi o depresję, bo skupiamy się tutaj na 30 mg dziennie, też czy rozłożonej na 2, czy na jedną, tutaj różnie do tego w badaniach podchodzili. Raczej nie ma jakichś tam większych przesłanek, która z tych opcji jest lepsza, więc chyba na ten moment jakoś mocno bym się nad tym nie rozwodził po prostu. W innym badaniu było łączenie metylofenidatu i suplementacji szafranem. Tutaj te efekty były lepsze, po prostu. One były lepsze niż suplementacja, niż leczenie samym w sobie metylofenidatem i to co ciekawe, również były mniejsze takie objawy niepożądane, typu problem z apetytem, który dotyka bardzo dużej ilości osób w kontekście no, dorosłych przynajmniej tutaj. Więc to też może być ciekawy aspekt, ale no, trzeba pamiętać o tym, że jeśli przynajmniej nie ma tego jednoznacznie powiedzianego w badaniach, oczywiście to już jest mój domysł gdzieś tam na zasadzie tego, że jeśli mamy metylofenidat i szafran, które działają podobnie, to w momencie, kiedy ten szafran i metylofenidat bierzemy razem, no to tak jak z kofeiną, moim zdaniem gdzieś tam to może wpływać na to, że ten aspekt dawki, którą bierzemy, się nagle zwiększa. Tak? No nie bezpośrednio, ale pośrednio może się zwiększyć ten efekt. Możesz potrzebować albo mniejszej dawki, albo ta większa dawka może generować większe problemy. No nieważne, ale generalnie no, trzeba zwrócić na to uwagę, ponownie pogadać ze swoim psychiatrą, lekarzem, czy inną osobą, która Cię prowadzi po prostu pod tym aspektem leczenia ADHD, żeby rozważyć opcje, które możesz mieć, ale no ten aspekt niwelowania objawów niepożądanych jest ciekawą opcją. Jeśli chodzi o sam szafran, no to on właśnie poprawiał gdzieś tam tą uwagę, koncentrację na co dzień, ale też miał bardzo dobry wpływ na jakość snu w kontekście osób z ADHD, co wiemy, że jest problematyczne. I co może być ciekawe, no bo w kontekście też leczenia metylofenidatem, jak weźmiemy te leki za późno, no to może mieć to przełożenie na sen, a szafran no, może w pewien sposób z tym pomóc, więc no, może być to ciekawe uzupełnienie funkcjonowania z ADHD, niwelując właśnie te takie newralgiczne problemy przy leczeniu farmakoterapią, ale też przy funkcjonowaniu na co dzień, jeśli chodzi chociażby o ten sen. I problem, tak jak przy badaniach z depresją, no, pojawia się z tym, że znowu z tą standaryzacją temat śliski. Część badań oczywiście ma specjalne suplementy ze znakami towarowymi,
Więc no też trzeba je brać w pewnego rodzaju, moim zdaniem, przymrużeniem oka, bo zawsze jest to pewnego rodzaju problem, że te suplementy mogą być wspomagane. Znaczy wspomagane, mam na myśli, no wiecie o co chodzi. Jeśli chodzi też o większe dawki szafranu, jeśli chodzi o ADHD, no bo tutaj też były takie badania i no gdzieś tam mogą być przesłanki faktycznie do tego, żeby te dawki troszeczkę zwiększyć, ale to jest indywidualna sprawa, no bo w innych badaniach potrafiły być te dawki na zasadzie 100-200 mg na dzień, ale to co najważniejsze, to co wszędzie się powtarza, no to jednak, że ta suplementacja musi być ciągła, tak? Znaczy to nie jest na zasadzie właśnie tego jednego strzału, tak jak przy depresji, tylko to jest coś, co powinno trwać te 4-6 tygodni, żeby myśleć w ogóle o efekcie tego, żeby to miało jak zadziałać. Daj znać koniecznie w komentarzu, czy Ty suplementujesz szafran, czy miałeś w ogóle styczność z tym, albo czy słyszałeś wcześniej już o suplementacji szafranem w kontekście ADHD, bo wydaje mi się, że ten temat tak dopiero zaczyna gdzieś tam raczkować i przebijać się w różnych strefach, a jestem ciekaw Twojego zdania. A jeśli szukasz wsparcia w kontekście relacji z jedzeniem, napadów obiadania i ADHD, tego jak to wszystko ogarnąć i jak poprawić swoją relację z jedzeniem, kiedy Twój mózg jest neuroróżnorodny, to koniecznie kliknij link w opisie. Tam możesz się zapisać albo na darmową konsultację, albo kupić e-booka, który rozwiąże te problemy, da Ci praktyczne narzędzia i też troszeczkę doda tej teorii, dlaczego tak jest, a nie inaczej i jakie są te zależności właśnie między osobami neuroróżnorodnymi, relacją z jedzeniem i czemu ona potrafi być po prostu trudna. Dzięki, cześć, do zobaczenia.